Witam. Czad, czyli tlenek węgla, to gaz trujący. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliwa. Bezbarwność, bezwonność czyni go bardzo niebezpiecznym. Przezorność skłoniła mnie do zamontowania w kotłowni kilka lat temu czujnika tlenku węgla. W ciągu tego okresu alarm załączył się 4 razy. Czy montaż czujnika uratował mi życie i czego te alarmy mnie nauczyły? Pierwszy raz zdarzyło się to wtedy, gdy rozpalałem na początku sezonu grzewczego w kotle dolnego spalania. Dym nie uciekał do komina, tylko zaczął się wydostawać na kotłownię, a był tak gryzący, że nie dało się wytrzymać i nie pozostało nic innego, jak otworzyć szeroko okno i uciec z kotłowni i zamknąć szczelne drzwi prowadzące do innych pomieszczeń w domu. Przez okno zobaczyłem na wyświetlaczu detektora, że zawartość czadu w powietrzu wynosiła 90 ppm. Ponieważ w dymie z kotła opalanego węglem i drewnem zawartość tlenku węgla waha się od 200 do 10 000 ppm, to w tym przypadku wydostający dym musiał się rozcieńczyć w powietrzu znajdującym się w kotłowni. Drugi raz było dokładnie tak samo. Jakie wnioski wyciągnąłem z tych sytuacji? Detektor czadu nie uratował mi życia w tych sytuacjach, bo stężenie czadu było niskie. Poza tym, podczas rozpalania wraz z czadem wydzielały się wtedy też inne gazy, które informowały moje zmysły o zagrożeniu. Dlatego zaraz oddaliłem się z tego miejsca. Wskazania czujnika i dalsze przemyślenia uświadomiły mi jednak, że w każdym dymie, nawet najczystszym, znajduje się tlenek węgla i nie chcę go wdychać. Od czasu tych zdarzeń zwracam uwagę na każdy zapach spalin w kotłowni, pomimo że czujnik tlenku węgla nic nie wskazuje. Szukam nieszczelności w kotle i kanale dymowym i je natychmiast eliminuję. Ponieważ mam kolektory słoneczne do grzania ciepłej wody, brak ciągu w kominie stanowi problem dla mnie tylko na początku sezonu grzewczego. Dotychczas kocioł zasypowy z wentylatorem nadmuchowym przy rozpalaniu radził sobie bardzo dobrze. W przypadku nowo zamontowanego kotła dolnego spalania mam 2 rozwiązania. Przez kilka dni w roku wygrzewanie komina przed rozpaleniem i rozpalanie w kotle, gdy na zewnątrz jest najzimniej, czyli bardzo wcześnie rano, lub montaż za czopłem kotła wentylatora wyciągowego. Niestety to drugie rozwiązanie wiąże się obecnie z jednorazowym wydatkiem co najmniej 1000 zł oraz kosztami przeróbki podłączenia kotła. Chciałem zapytać się Was, czy Wy również macie jakieś problemy z rozpalaniem w kotle dolnego spalania bez wentylatora? 2 inne zdarzenia były dla mnie bardziej niebezpieczne. Gdy wybierałem popiół z kotła, znajdowały się w nim małe kawałki niespalonego czerwonego węgla. Nie mogłem takiego gorącego popiołu wsypać bezpośrednio do worka foliowego, więc zostawiłem go w metalowym pojemniku w kotłowni do wystygnięcia. Po jakimś czasie uruchomił się alarm, a czujnik wskazywał 90 ppm tlenku węgla w powietrzu w kotłowni. Pomimo że mam bardzo czuły węch, w tym przypadku nie czułem żadnego zapachu. Zaskakujące było dla mnie to, że przysypanie węgla popiołem nie zablokowało do nich całkowitego dostępu powietrza i zachodził nadal proces niepełnego spalania ich w tych pojemnikach. Aby zahamować proces spalania, należy niedopalone w popiole paliwo wychłodzić. Drobny popiół jest bardzo dobrym izolatorem, dlatego proces jego chłodzenia powietrzem trwa bardzo długo. Tym dłużej, gdy ewentualne niepełne spalanie niedopału dostarcza dodatkowego ciepła. Te 2 alarmy nauczyły mnie, że nie mogę wyjętego gorącego popiołu zostawiać w domu. Postępowanie z gorącym popiołem staje się więc kłopotliwe, ponieważ nie mogę go również wysypać na zewnątrz, aby nie spowodować pożaru. Z tych zdarzeń wyciągnąłem też wniosek, że wszędzie tam, gdzie spalanie opału polega na jego odgazowaniu, a następnie spalaniu czystego węgla, czyli m.in. w kotłach zasypowych, piecach, kominkach, należy bezwzględnie zainstalować sobie detektor tlenku węgla. Zapamiętajcie sobie, że przy spalaniu czystego węgla nie wydzielają się żadne inne gazy, które wyczuwa nasz węch.
Jeżeli na początku spalania wyczuwacie jakiś dym w pomieszczeniu, a później już nie, to nie oznacza, że zagrożenie czadem minęło, bo może w waszym urządzeniu spalany jest już czysty węgiel. Jestem Sylwestro. Nie przedstawiłem tylko zagrożenia, z którymi ja się spotkałem. Z góry dziękuję wszystkim, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w komentarzach. Zapraszam do polubienia filmu, subskrybowania mojego kanału i oglądania innych moich filmów.